Proszę Państwa, sytuacja jest taka. Mam ze sobą QJ Motor KOW 125X i jestem nie wiem gdzie, tak naprawdę. Jechałem sobie drogą, wzięła się droga, skończyła. I tym oto sposobem, tam są góry, tam gdzieś jest morze, tutaj nawet jakąś starą chatę widzę opuszczoną z tego co kojarzę po mapie, więc no cóż, ahoj przygodo. Szukałem miejsca, w którym będą mi robili zdjęcia, a wjechałem nie wiadomo gdzie. Także liczę na bardzo dużo lajków, subskrypcji i tym podobnych innych rzeczy w zamian za to, że przetestuję ten sprzęt jak najlepiej tylko potrafię. Jest jeden problem w tym sprzęcie. No nie ma mocy! Dawaj, jedziesz! 8.3 8.3 Jedziesz na własną odpowiedzialność. Aha, koniec trasy. Dalej się już dojechać nie da, rozumiem. O, wow. No to muszę wam pokazać. O, wyłączyłem ten ABS jakimś cudem, ale nie wiem jak to działa, bo podczas jazdy można go z powrotem włączyć. O, ja pierdykam. Ja nie wiem, czy tu będzie w ogóle jakaś droga. Nie wygląda na taką. Więc naprawdę ja tutaj odkrywam nieznane nikomu zakątki Chorwacji, podejrzewam. Albo już dawno zapomniane zakątki Chorwacji. O, jest jakaś studzienka. Czyli tutaj coś będzie się działo kiedyś. Mam nadzieję, że żadne kamienie tu nie będą spadały mi na łeb. No ale cóż tam. Najwyżej zawrócę. O cholera. Musiałem przeredukować aż. Bo wzniesienie jest konkret. A przynajmniej na 125, prawda? A tutaj, jak już mówiłem, mamy 15 koni mocy, 12,5 niuta. I tego niuta tutaj zdecydowanie dzisiaj mogę wykorzystać. Nie, no normalnie komuś na chatę wjechałem. Fajne zakrętasy tu są. Szkoda, że nie na taką maszynę. No nie ma mocy! Dawaj, jedziesz! Przeredukować i idzie. Dobrze jest. Weźmy pod uwagę, że to jest słaba 125, więc tu nie ma co się spodziewać, że to będzie rakieta. Ale 8 dych pod górę, zobaczcie, jeszcze się rozpędza. 8.2 8.3 8.3 8.4 Idźcie! A ma na sobie no, ponad 100 kg masy w tym momencie. Oh shit, tu wysoko jest. Nie wiem o co chodzi z tym ABS-em, ale jak przekraczam pewną prędkość, to tak jakby się sam aktywował. Jak jadę wolno, już jakby się sam znowu dezaktywował. Tu jest niby jakiś przycisk, który nie jest oznaczony w żaden sposób, ale wygląda jakby był podłączony. Więc nie wiem o co tutaj chodzi w tym QJ-u, ale tak. Wozycie se na Vlastitu odro coś tam, czyli jeśli dobrze rozumiem, tudzież czytam, to wjeżdżamy na własne ryzyko. No to jak tak, to tak, no to... O, widzicie, teraz znowu jadę z pełną prędkością i już aktywował mi się z powrotem ABS. Więc nie wiem, do jakiej prędkości tutaj można bez ABS-u jeździć. Nie mam pojęcia, ale jest to wyjątkowo upierdliwe w terenie, bo lecisz na bombie, wchodzisz w taki zakręt na hamulcu i nie masz hamulca, bo jest ABS. No bez sensu trochę, jeśli mam być szczery. Do małych prędkości tylko ten ABS. Heble ma dobre, tylko no problem jest w tym, że
automatycznie włącza ABS. Natomiast bardzo mi się podoba zawieszenie, jego sprężystość. Nie jest ono regulowane, a szkoda, no ale też jest nie na drogi ten sprzęt, więc nie ma co się dziwić. Niemniej jednak no mam flashbacki z takiej jazdy, jak wiecie, do tej pory w sumie najlepszym tego typu pojazdem enduro, czyli Riechu maratonem. No to tutaj mamy dokładnie to samo, mam wrażenie. No oczywiście silnik jest inny, bo to jest konstrukcja QJ'a, gdzieś tam razem z Benelli stworzona. Ale tak, zawias, wszystko ładnie pracuje, ładnie wybiera, jest na tyle sprężysty, że tutaj, wiecie, wybić się z tego zawieszenia, samym zawieszeniem, bez mocy silnika jest bardzo łatwo, więc tutaj jakieś skoki uskuteczniane mogą być bez większego problemu. Naprawdę mi się to podoba. Mam koło 21 cali z przodu, więc też dziury, hamulce i tym podobne rzeczy mu nie straszne. No tylko brakuje mi tego hamulca w tym momencie bez ABS-u i trochę mocy, żeby tą dupą gdzieś uciekać. Jakby mu odpiąć czujnik po prostu. Kamciu sobie zaraz poradzi, co z tym zrobić. Z tym, że żeby to odpiąć, to niestety muszę mieć dostęp do kostki ABS-u. Nie mam dostępu do kanapy. Nie da się tego podnieść chyba w żaden sposób. No ale czujnik ABS-u musi być gdzieś wpinany. Tylko gdzie? Pokaż, kotku, co masz w środku. Mam cię, dziadu. Nie mam cię. Znajdę cię. W końcu znajdę. Jestem coraz bliżej, wiem. O. Dobra, mamy to. To jest kostka od ABS. Da się to palcem wypiąć? Da się to palcem wypiąć. No i co? Teraz będzie. Schowamy to z powrotem tutti. Nas tu nie było. Nikt nie wie, o co chodzi. O, teraz to tak. Strasznie lekko, fajnie jest go poderwać. Zawias daje fajny feeling. To nie jest taki najtańszy chiński, wiecie, zawias z byle czego, tylko faktycznie czuć, że coś tutaj pomyśleli, więcej wsadzili, coś lepszego, takiego no nadającego się najzwyczajniej w świecie. Nie mówię, że to jest zawodniczy zawias, wiecie, żeby nie wiadomo jakie ekscesy na nim wykonywać. To jest jednak budżetowa 125 i przepaść przede mną po lewej, ale wiecie, no do zabawy, do nauki sztosik. Heble mi się podobają. Mocne skubańce są, jak na ten typ sprzętu. Nie wiem, dobre klocki dali, czy co, nie mam zielonego pojęcia, ale działa. Działa to bardzo dobrze, hamuje bardzo poprawnie. Dobra, to tyle prób przekazania Wam wrażeń bezpośrednio podczas jazdy. Teraz trochę konkretów. Motocykl kosztuje 12 990 zł i ta cena pozornie wydaje się być spoko, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę jego bezpośrednich konkurentów, a tych tak naprawdę nie ma zbyt wiele. I mówię tu o pełnoprawnym enduro na kołach szprychowanych
21,18 cali z mocą silnika na poziomie 15 koni, bo oczywiście traktujemy o motocyklach na kategorię B prawa jazdy samochodowego. Najbliżej, właściwie w tych samych pieniądzach, jest sprzęt od Bartona. Nie wiem jednak na tą chwilę, jak jeździ, czy jak został wykonany, choć będzie pewnie okazja przekonać się w tym sezonie. Następny do golenia to wymieniany już wcześniej Rieju Marathon 125, który w tej podstawowej wersji wymaga wyrzucenia około 18 000 złotych. Wersja Pro, którą miałem na myśli, jest troszkę droższa. To naprawdę spora różnica za motocykl, który jak dla mnie daje bardzo podobny poziom frajdy. I na koniec przedstawiciel japoński w postaci odświeżonej WR-125 mieszczący się tuż pod granicą 20 000 złotych. Czym wyróżnia się na tym tle QJ? Naprawdę dobry silnik i nie mówię tu o mocy, bo 15 koni to nie wszystko. Dla motocykla stworzonego do zabaw w terenie równie istotny jest moment obrotowy, a ten generuje w zasadzie najwyższy w tej klasie, mianowicie 12,5 Nm, którego odczujecie dodatkowo dzięki sporych rozmiarów w zębatce tylnej. To nadal mało, by szaleć po szutrach w efektownych poślizgach, ale już wystarczająco, by chociaż w zróżnicowanym terenie chorwackich dróg wjechać bardzo sprawnie dosłownie gdzie wyobraźnia poniesie. Okej, zdarzyło się, jak widzieliście, pewne zawahanie, które nie powinno dziwić od źle dobrany bieg. Będąc na właściwym biegu, wkręcało się to maleństwo bez problemu, nawet z pewnym zapasem mocy. Do tego mamy sprężysty zawias. Nie za miękki, więc tak przy prędkościach bliskich maksa na odcinkach asfaltowych, gdzie rozpędził mi się lekko ponad 100, do, powiedziałbym, komfortowego odczucia w terenie. Je zaznaczyć wypada, to nadal prosty zawias w budżetowym motocyklu, bez regulacji, bez wodotrysków. Być może udziały QJ w marce Marzocchi tu procentują, tego nie wiem. Na pewno w tej cenie nie jest to standard. Testowałem już kilka maszyn w podobnych pieniądzach, w których na przykład przód działał naprawdę spoko, ale już tył nie wyrabiał, bo był na przykład zbyt miękki. Tu podoba mi się całokształt. Przód z tyłem współgra jak należy, działają, dając po prostu pewność w trakcie jazdy, niezależnie od nawierzchni. Nad nadwoziem nie ma co się rozgadywać, wygląda jak każde inne enduro. Z bliska nie sprawia wrażenia zabawki, plastiki wyglądają ok, tak z pasowaniem jak swoją jakością nie budzą zastrzeżeń. Mała LEDowa lampa z przodu, nawet coś tam świeci w ciemnościach, na okazjonalne powroty po zmroku zdecydowanie wystarczy. Okazjonalne, bo zakładam, że do jazdy do pracy ten motocykl rzadko jednak będzie wybierany. Widziałem na innych filmach o KOWie zapytania dotyczące np. bagażnika na kufer, co jest dość bezsensownym zapytaniem. Czemu? KOW jest pojazdem 125, dostępnym na kategorii B, ale uniwersalne zastosowanie to ewidentnie nie była idea przyświecająca jego twórcom. Jest to stosunkowo tani, ale dość konkretny endurak. Chcesz jeździć po szutrach, poskakać na torze, nabrać pewności w terenie, nie bojąc się przy każdej wywrotce, że ewentualne naprawy mogą być kosztowne? To KOW jest dla Ciebie. Chcesz coś bardziej uniwersalnego? Jest kilka propozycji tej marki, na przykład nadchodzący SRT 125DX, dostępny już Morbidelli T125X, czy opisywany przeze mnie w jednym z poprzednich materiałów, a jeżdżony w tym samym terenie Benelli BKX. Świetna maszyna, ale KOW w dokładnie tym samym terenie dawał po prostu dużo więcej pewności. Benek zdecydowanie lepiej wypadał na asfalcie, na przykład dzięki uniwersalnym oponom, ale też i napęd był nastawiony na uniwersalne wykorzystywanie. Konkretne kostki, wspomniana zębatka i sporo lżejsze nadwozie to argumenty, dzięki którym KOW w tym zestawieniu błyszczał poza asfaltem. I tymi słowami pozwolę sobie podsumować ów materiał, pozostawiając Wam w sekcji komentarzy, by dowiedzieć się, co sądzicie i jakie są Wasze spostrzeżenia. Być może ktoś z Was ma go już w swoim posiadaniu i będzie chciał podzielić się wrażeniami. Ja na tą chwilę dzięki za oglądanie i klasycznie do następnego, cześć.